Wiecie, co też nie ma sensu? Chodzenie po górach. Idziesz zmęczony na jakąś kupę skał i jeszcze się z tego cieszysz. Wieje, zimno, nic nie widać. Im gorzej, tym lepiej. No absurd przecież, nie? Taką opinię utrzymywałem przez niemal 25 lat swojego życia. Kiedyś pojechałem jednak w te całe góry. Darek mnie zabrał, mój dobry kolega. Jesień, Bieszczady i jakaś mordercza, blisko 30-kilometrowa pętla. Jak na prawdziwego, początkującego turystę przystało, obskoczyłem ten dystans w dżinsach i jakichś trampkach. Już kolejnego dnia stałem się niezwykle uduchowiony, kiedy przy każdym ruchu z moich ust wydobywało się cichutkie „A Jezus Maria”. Ale wiecie co? Spodobało mi się. Wkrótce zacieśniliśmy naszą górską znajomość. Jeździliśmy w góry niższe i wyższe, zwiedziliśmy w zasadzie wszystkie okoliczne pasma o każdej możliwej porze roku. Gdy zobaczyłem krokusy w Chochołowskiej, byłem gotowy umierać. Kiedy wszedłem na Giewont, byłem przekonany, że w polskich górach osiągnąłem już wszystko. No nie ma przecież bardziej górskiej góry w caluśkich Tatrach. Sądziłem, że to już szczyt moich możliwości, że teraz tylko sława, pieniądze i kobiety. Nie wydarzyła się żadna z tych rzeczy. To była zima, chyba jakoś przełom roku. W stanie podwyższonego poziomu sałatki jarzynowej we krwi stwierdziłem, że krokusy to za mało, że marzy mi się coś wyższego niż Tatry. Etap przygotowań mijał beztrosko, przerywany może tylko niekiedy chwilami paniki. Czy to dla mnie? Czy dam sobie radę? W końcu zamartwianie się rzeczami, które na 99% się nie wydarzą, to moja specjalność. Nie było jednak odwrotu. Wystarczyło już tylko nie zginąć w katastrofie lotniczej. I wiecie co? Nie zginąłem. Naszą podróż w drodze na Kazbek rozpoczynamy pod klasztorem Cminda Sameba. To tutaj ci gorzej przygotowani, albo wiecznie panikujący, mają ostatnią okazję, by z milczącą prośbą zerknąć za dumą w niebiosa. Czy coś. Ja uznałem, że lepiej polegać na własnych nogach i płucach. W ramach przygotowań zacząłem więc biegać, a że panikuję niemal zawsze i zupełnie niepotrzebnie, to tych kilometrów nabiegałem ponad 600. I nawet żony nie mam, żebym musiał tak uciekać z domu. Pogoda jest piękna i nasza grupa powoli zbiera się do wymarszu. Pierwszy odcinek pochodu jest raczej łatwy, bo podchodzimy wygodną ścieżką. Co prawda do góry, ale że w górach jesteśmy, to jest to jakby zupełnie normalne. W końcu docieramy na przełęcz Arsza. Potem już tylko lekko w dół, a dalej w stronę wartkiego strumienia. W końcu czeka nas już ostatnie tego dnia podejście i koniec roboty na dzisiaj. Jesteśmy na 3000 w miejscu zwanym Saberdze. To tutaj spędzimy pierwszy nocleg w drodze na Kazbek. Rozbijamy namioty, jemy obiad, a potem integrujemy się przy herbacie w pobliskim schronisku. No, a potem do spania. Wiem, że te 3000 metrów to nie granica troposfery, ale na takiej wysokości jeszcze nie spałem. Nowe rzeczy przerażają mnie jednak tak bardzo, że do dzisiaj się zastanawiam, w jaki sposób straciłem co straciłem, okej? Czułem się jednak świetnie i od razu zabrałem się za robienie śniadania, które w moim przypadku uzupełniał kupiony jeszcze w Stepancmindzie chleb i masło orzechowe. Energia była nam w końcu potrzebna. Dzisiaj mieliśmy się już pojawić w bazie pod Kazbekiem. Już kilka chwil po wymarszu krajobraz diametralnie się zmienił. Teren stał się znacznie bardziej surowy, przecięliśmy jedną większą wezbraną rzekę, a potem nadeszła pora na nowe przygody. Pierwszy raz zobaczyłem na własne oczy ten cały lodowiec. Temu lodowcu na imię było Gergeti, ładnie, nawiasem mówiąc, no i nie był to koniec pierwszych razów, bo już za chwilę mieliśmy na niego wleźć. Wyobraźcie sobie, że chodzicie po Tatrach, Beskidach czy Karkonoszach. Czasami jak chcecie się odchamić, to bierzecie książkę w dłoń i czytacie o tych wszystkich wysokich górach, że jakieś lodowce tam żyją i że aklimatyzować się trzeba. W ogóle bajkowe sprawy i tylko jednorożców brakuje. O,
Był za to pies przewodnik, który czuwał, żeby każdy zapiął raki. Let's go! No właśnie, let's go dalej. Mogłoby się wydawać, że najważniejsze w chodzeniu po lodowcu jest machanie nogami i oddychanie w tempie odpowiednim do tempa machania nogami. No oczywiście błąd. Najważniejsze to nie wpadać do szczelin. Jakoś tak niepostrzeżenie rozprawiamy się z lodowcem. Czeka nas jeszcze krótkie podejście po sypkim podłożu i wreszcie pojawiamy się w miejscu, które stanie się naszym domem na najbliższe dni. Zaklepujemy sobie wstępnie miejsce pod namiot, ale szybko znajdujemy lepsze. Trochę śmierdzi, ale da się przeżyć. Śmierdzi zresztą i tak wszędzie. Nasze obozowe życie będzie się teraz toczyło na trasie namiot, źródło wody i toaleta. I to by było tyle na dzisiaj. Żadnych dodatkowych aktywności już nie przewidywano. Mieliśmy się skupić wyłącznie na odpoczywaniu. Uczulano nas już od samego początku, że proces aklimatyzacji przebiega znacznie lepiej, gdy jest się odpowiednio nawodnionym. No i jedliśmy, bo kawał chłopa ze mnie i jakoś trzeba te 65 kg żywej wagi wprawić w ruch. Posiłki można przygotowywać w kuchni znajdującej się w budynku Meteo, ale że pogoda przez cały wypad była dobra, to woleliśmy się cieszyć świeżym, trochę śmierdzi, ale powietrzem. Jeszcze przed snem usłyszeliśmy kilka słów od liderek wyprawy na temat planu działania na kolejny dzień. Mieliśmy się iść aklimatyzować powyżej 4000 metrów. Spać kładłem się więc w dobrym nastroju, bo wszystko szło zgodnie z planem. No, prawie. Istnieją bowiem na świecie dwie rzeczy, które przychodzą do człowieka znienacka. To miłość oraz biegunka. Zgadnijcie, co w tej loterii życia wylosowałem. Bezkompromisowe podejście do sprawy zadziałało. Niech żyje farmakologia. Udę się w niezłej formie, od razu zabieram do działania. Nie ma bardziej świętego rytuału niż gotowanie wody. Na wyjście aklimatyzacyjne wybieramy nieodległe wzniesienie, nieco powyżej charakterystycznej białej kapliczki. To tutaj pierwszy raz w życiu pokonuję granicę 4000 metrów nad poziomem morza. No a potem znów odprawa, na której się dowiadujemy, że nocą ruszamy na szczyt. W Gruzji stresowałem się wiele razy. Nowe towarzystwo, nowe doświadczenia, nowe przygody. Teraz, kiedy kładłem się do śpiwora, byłem jednak zupełnie spokojny. Paradoks trochę, nie? Denerwowałem się w swoim życiu takimi miejscami jak Świnica czy Kościelec, a teraz, kiedy miałem pierwszy raz ruszyć na 5000-tysięcznik, odpoczywałem w namiocie, jakby czekał mi spacer bieszczadzkimi połoninami. Czy tak wygląda obrzęk mózgu? Za kilkanaście godzin wszystko miało być jasne. Szybkie śniadanie i tuż po 3:00 zbieramy się do wyjścia. Patrzymy pod nogi albo w plecy partnera przed nami, bo przecież nic innego nie widać. W końcu, po chwili marszu, docieramy na lodowiec. Zakładamy raki i wiążemy się liną. Właśnie wstaje dzień. Idziemy dalej i niepostrzeżenie docieramy na plateau. Krótka przerwa, łyk czegoś ciepłego i rozpoczynamy trawers grzbietu. Nietrudny, ale męczący. Docieramy w okolice Przełęczy i to tutaj spada nam tempo. Na Przełęczy mamy świetny widok na ostatni fragment drogi. Wydaje się blisko. Czeka nas najtrudniejszy technicznie odcinek całego podejścia.
W końcu teren staje się na tyle stromy, że nie jesteśmy w stanie posuwać się dalej bez użycia rąk. Uważnie wbijam zęby raków, potem czekam i tak krok po kroku. W końcu czuję, że mogę znowu stabilnie stać, a teren powoli się wypłaszcza. Przed samym wierzchołkiem odnoszę wrażenie, że ktoś właśnie zaczyna kroić cebulę. Skąd jednak cebula na 5000? Wchodzę na Kazbek, pierwszy 5-tysięcznik w moim życiu. Przez cały ten wyjazd starałem się racjonalnie podchodzić do sprawy, zachowywać spokój. I wszystko w końcu w górach zależy ode mnie. Teraz jednak wybucham emocjami. Góra to niby tylko kupa skał i śniegu. Stoi tu od tysięcy czy milionów lat. To my jednak mamy moc, by nadać jej jakieś znaczenie. A dla mnie Kazbek stał się czymś więcej, niż chciałbym sam chyba przed sobą przyznać. Kilka miesięcy wcześniej wszystko to było abstrakcyjnym marzeniem. A teraz proszę, stoję na szczycie, a ktoś obok kroi tę cholerną cebulę. Znajdź coś, co kochasz i pozwól się temu zabić. Jak mawiają uzależnieni od heroiny. I chociaż nie traktowałbym tego powiedzenia tak dosłownie, jak oni, to ze wszystkich pozornie bezsensownych czynności na świecie, chodzenie po górach lubię chyba najbardziej. Zresztą to, co dla niektórych nie ma sensu, dla innych może być przecież najważniejszym sposobem spędzania wolnego czasu. Wiem, że postronnym ciężko zrozumieć, dlaczego ktoś włazi na kupę lodu. Sam czasami tego nie rozumiem. Ale czy wszystko trzeba wyjaśniać? Czy trzeba wyjaśniać, dlaczego ktoś dodaje rodzynki do sernika albo bierze ślub przed 30? No nie, po prostu tak czuję. Góry to szansa na poznanie nowych miejsc, na zmierzenie się ze słabościami, szansa by zachwycić się przyrodą, nacieszyć oczy widokami albo przeżyć jakąś przygodę. Dla mnie wejście na Kazbek było niesamowitą przygodą. Zwłaszcza, że kilka miesięcy wcześniej pomysł wchodzenia na 5-tysięcznik wydawał się abstrakcyjny. I chociaż wiem, że żaden to przełom w dziejach ludzkości, to wejście oznaczało dla mnie naprawdę sporo. Wspominam tę chwilę z uczuciem błogiej satysfakcji i może nawet delikatnego wzruszenia.